Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, dlaczego firmy decydują się na zmianę nazwy oraz jak to się robi od strony formalnej. Uzupełnieniem tego nagrania jest artykuł na moim blogu. Warto byś na niego zajrzał, ponieważ umieściłem w nim linki do stron urzędowych, gdzie możesz wiele spraw załatwić online. Do zajęcia się tą tematyką zainspirował mnie mój klient. Była to mała firma, która od 3 lat całkiem dobrze się rozwijała. Jej właściciel już od dłuższego czasu myślał o tym, aby zastrzec jej nazwę. Formalnie robi się to poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Kiedy szukał informacji na ten temat w internecie, trafił na mój blog, a później poprosił mnie o pomoc z formalnościami. Przed dokonaniem zgłoszenia zrobiłem dla niego tak zwaną analizę prawną marki. Taka analiza polega na sprawdzeniu, czy nie występują jakieś przeszkody do rejestracji znaku towarowego. No i niestety moja analiza pokazała, że jest w Polsce firma o identycznej nazwie. Co więcej, od ponad 5 lat ma zarejestrowany znak towarowy. Jego logo co prawda się różniło, ale cóż, na płaszczyźnie fonetycznej oba znaki były nie do odróżnienia. Wnioski z mojej analizy były jednoznaczne. Klient powinien zmienić markę, pod którą działa. W obecnym kształcie narusza ona cudze prawa i lepiej, aby tamta firma się o tym nie dowiedziała. Historie takie jak mojego klienta nie są niestety rzadkością. Przedsiębiorcy dość bezrefleksyjnie wybierają nazwy dla swoich firm. Tutaj sytuacja nie była beznadziejna, bo informację o kolizji klient dostał ode mnie, czyli od swojego zaprzyjaźnionego rzecznika patentowego. Zdarza się jednak tak, że z takim naruszycielem kontaktuje się od razu kancelaria prawna, która żąda zmiany nazwy w przeciągu 14 dni i często również zapłaty odszkodowania. Przedsiębiorcy decydują się na zmianę nazwy również z własnej nieprzymuszonej woli. Czasami z biegiem lat zmieniają branżę i ta stara nazwa bardziej im przeszkadza niż pomaga. Przykładowo wiele lat w branży budowlanej istniał Cementobud. Wyobraź sobie, że po latach zmienił się w firmę piekarniczą. Stara nazwa z pewnością budziła konsternację u klientów i dziś, jak widzę, spółka pod taką nazwą nie funkcjonuje. Być może więc właściciele dokonali rebrandingu. Skoro mam mówić o zmianie nazwy firmy, to na początku wytłumaczę Ci, co to pojęcie w ogóle oznacza. W znaczeniu potocznym firma to przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą lub działa w ramach np. spółki jawnej, o takiej osobie mówi się, że posiada firmę. Tylko że firma w znaczeniu prawnym to oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym występuje on jako podmiot stosunków prawnych. Upraszczając, firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca działa na rynku. Elementarną zasadą jest ta, że każdy przedsiębiorca musi działać pod jakąś firmą. Zasady jej konstruowania się różnią. Przykładowo, jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, to firma, czyli ta jej nazwa, musi zawierać w sobie przynajmniej Twoje imię i nazwisko. Jeżeli zakładasz spółkę, to w firmie musi się znaleźć informacja o jej formie prawnej. Przykładowo spółka z o.o. bądź spółka jawna. Dobra informacja jest taka dla Ciebie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz dokonać zmiany lub modyfikacji firmy. To jakie kroki musisz poczynić, aby to zrobić, zależy od tego, w jakiej formie prawnej działasz. I tak w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisowi podlega jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. W przypadku spółki cywilnej każdy przedsiębiorca składa osobno zarówno wniosek o wpis, jak i o zmianę firmy. Zmiany wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Przykładowo może to być zmiana adresu siedziby. Dokonuje się tego poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu. Zmiany we wpisie można dokonać na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, możesz to zrobić osobiście w urzędzie gminy bądź miasta. Po drugie, możesz to zrobić nie wychodząc z domu, czyli online. Tutaj pamiętaj jednak, że konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Kolejną opcją jest wysłanie wniosku pocztą. Pamiętaj tylko, że taki wniosek powinien być opatrzony Twoim podpisem, którego własnoręczność poświadczona będzie bezpośrednio przez notariusza. Pamiętaj również, że formalności związane z założeniem działalności gospodarczej czy spółki możesz zlecić swojemu pełnomocnikowi. Podobnie jest przy dokonywaniu zmian w tego typu rejestrze, np. zmiany firmy. Zarówno dokonywanie wpisu do CEIDG, jak i jego zmiana jest bezpłatna. Warto o tym pamiętać, bo prawdziwą plagą są różnej maści prywatne rejestry, które żądają opłat za dokonywanie wpisów. Z tym samym problemem borykają się osoby rejestrujące swoje znaki towarowe. Po dokonaniu zgłoszenia przychodzą do nich pisma wzywające do opłat za publikację informacji o znaku. Pisma są tak skonstruowane, że imitują pisma urzędowe. Kto się pomyli i zapłaci, dokona przelewu tak naprawdę na konto prywatnej firmy. W przypadku, kiedy chcesz założyć spółkę prawa handlowego, to dokonuje się tego we właściwym dla Ciebie sądzie rejonowym w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to tak zwany sąd rejestrowy. Informacje o zarejestrowanej spółce pojawiają się później w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do KRS-u podlega spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka z o.o.
Zmiana firmy spółki, czyli jej nazwy, wymaga więcej formalności niż przy działalności gospodarczej. Zresztą zmiany w rejestrze będą konieczne przykładowo w sytuacji zmiany przedmiotu działalności spółki lub jej siedziby. I tak w przypadku spółki jawnej wszyscy wspólnicy, no chyba że w umowie postanowiono inaczej, powinni podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki i sporządzić tekst jednolity tak zmienionej umowy spółki. Co ważne, zmiana umowy spółki musi nastąpić w tej samej formie, co pierwotna umowa. Czyli jeżeli na przykład umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie dokonuje się jej zmiany. Następnie w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały należy złożyć specjalny wniosek do Wydziału Gospodarczego właściwego sądu rejestrowego. Do wniosku należy dołączyć kolejno uchwałę wspólników, tekst jednolity zmienionej umowy spółki, dowody uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym oraz ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, dodatkowe dokumenty. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, czyli jeśli jakieś informacje w KRS-ie ulegną zmianie, organy takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy są z automatu o tym powiadamiane i te dane są u nich aktualizowane. Inaczej sprawa wygląda z danymi uzupełniającymi, które są informacjami nieobjętymi wpisem do tego KRS-u. Zmiany tych danych podatnicy muszą w tych urzędach zgłaszać samodzielnie. Pamiętaj o tym. Na tych samych zasadach dokonuje się zmiany nazwy spółki partnerskiej komandytowej, z tym, że uchwałę w tej pierwszej podejmują partnerzy, a w drugiej wspólnicy, czyli komplementariusze i komandytariusze. Przy spółce komandytowo-akcyjnej konieczna jest uchwała walnego zgromadzenia zmieniająca statut. W pozostałej części wszystko wygląda podobnie jak w omawianej już spółce jawnej. W przypadku spółki z o.o. zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę, która musi być zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza. Zatem dokonanie zmiany w zapisach umowy spółki wymaga zwołania zgromadzenia wspólników. O planowanym zdarzeniu wspólnicy powinni być poinformowani listownie co najmniej na 2 tygodnie przed zgromadzeniem. Następnie zarząd składa do odpowiedniego sądu wypełniony wniosek wraz z załącznikami, które omawiałem przy okazji spółki jawnej. No i na koniec mamy spółkę akcyjną, dla której procedura wygląda podobnie jak w przypadku spółki z o.o. Tutaj jednak walne zgromadzenie podejmuje uchwałę zmiany statutu. Na moim blogu znajdziesz link do pobrania odpowiednich wniosków oraz tabelkę, gdzie wszystko bardzo ładnie i czytelnie rozpisałem. Oczywiście również tutaj musisz uważać na różnej maści naciągaczy, którzy będą wzywali spółkę do opłaty za publikację informacji o firmie w ich prywatnych rejestrach. Musisz dokładnie czytać pisma, które otrzymujesz. W razie wątpliwości zalecam Ci skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem. Pamiętaj również, że sąd rejestrowy jedynie w ograniczonym zakresie sprawdza, czy firma, pod którą chce działać, taka spółka nie narusza cudzych praw. Do rejestru może być wpisana spółka o identycznej bądź podobnej firmie do spółki już istniejącej. To, czy ich potencjalni klienci mogą być wprowadzeni w błąd, ocenia się m.in. na podstawie terytorium ich działalności oraz zakresu oferowanych towarów bądź usług. Jeżeli więc jedna spółka działa w Gdańsku, a druga na przykład chce w Krakowie, to ryzyko pomyłki wydaje się być niewielkie. I koniec końców wszystko zależy od tego, jak restrykcyjnie do tego podejdzie właściwy sąd rejestrowy. Jako ciekawostkę powiem Ci, że jest masa spółek, które powstały przed wprowadzeniem KRS-u, a KRS zaczął działać formalnie od 2001 roku. No i poprzez to, że kiedyś rejestry były w konkretnych sądach, to i nazwy spółek były weryfikowane najwyżej w obrębie danego sądu. W konsekwencji spółek o tych samych firmach namnożyło się wtedy w Polsce sporo i nikt tego w tamtym czasie nie kontrolował. Teraz, tak jak powiedziałem, w pewnym stopniu jest to weryfikowane, choć nie słyszałem o przypadku weryfikowania przez sąd tego, czy firma, pod którą chce działać spółka, nie narusza przypadkiem cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Chcę Ci przez to powiedzieć, że wybierając nazwę dla swojej firmy lub ją zmieniając, powinieneś dobrze przeanalizować sytuację, aby nieświadomie nie naruszyć cudzego prawa. Z mojej strony to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że te informacje udało mi się podać w sposób jak najbardziej przejrzysty. Odsyłam Cię cały czas do bloga, gdzie wszystko jest ładnie rozpisane. I co? Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia.